Cześć. Cześć. Przedstaw się, proszę. Aleksej Genadiewicz Szakirjenow. Data urodzenia. 3 stycznia 86. 86 rok. Miasto urodzenia. Obwód Irkucki, dzielnica Alarski, osada Kutulik. Osada Kutulik. Rodzina. Mam żonę. Dzieci. Żona ma córkę. Nie rodzimy. Ile ma lat? 18 lat. 18 lat. Jakie masz wykształcenie? Średnie zawodowe. Który? Elektryk. Czy dobrowolnie wyrażasz zgodę na nagrywanie i publikację naszej rozmowy? Tak. Dlaczego się zgadzasz? Dać znać najbliższym, że żyję. Głośniej. Niech moja rodzina i przyjaciele wiedzą, że żyję, nic mi nie jest, jestem cały i zdrowy. Zdrów i cały. Czy przybyłeś tu dobrowolnie? Dobrowolnie. Głośniej. Przyszedłem dobrowolnie. Czy miałeś możliwość odmowy? Tak, oczywiście. Zadajemy te pytania, ponieważ jesteśmy oskarżeni o zmuszanie cię do rozmowy z nami. Mówię też o Wowie, to mój przyjaciel. Jak możecie udowodnić, że przyszliście tu dobrowolnie? Zostałem tu zaproszony i zgodziłem się. Rozumiem. Czy zostałeś zmobilizowany? Tak. Powiedz nam, jak i kiedy otrzymałeś wezwanie? Była jesień. Byłem w domu. Byłem z moim przyjacielem Iwanem. Przynieśli mi wezwanie. 20. Głośniej. 24 była mobilizacja, 25 lub 26 dostałem wezwanie. Kto go przyniósł? Młodzi ludzie, wolontariusze lub studenci, ale nie wojskowi. Nie wojsko? Nie, Nigdy wcześniej tego nie słyszałem. prawdopodobnie studenci, ponieważ są młodzi. Podpisałeś się pod wezwaniem? Tak, podpisałem wezwanie do sądu, gdy je otrzymałem. Kiedy zostałeś wysłany na Ukrainę? Lecieliśmy do Rostowa z Nowosybirska, to był 28 albo 29, nie pamiętam dokładnie. Tak, to był 29. Lecieliśmy do Rostowa, ale musieliśmy wejść na stronę mineralnej wody. Weszliśmy na pokład samolotu z Nowosybirska i powiedziano nam. Powiedziano ci mineralnej wody? Tak, powiedzieli, że lecimy na mineralnej wody, a kiedy wylądowaliśmy w Rostowie, w samolocie przez głośnik powiedziano nam, że nastąpiła zmiana planów. Czy czujesz się oszukany? Czy zdawałeś sobie z tego sprawę? Nie, oczywiście były wątpliwości, były jakieś dziwne ruchy. Pojawiły się pytania o to, co to było, a co za tym idzie, dlaczego tak się stało. Tak, mineralnej wody. Czy zrozumieliście, że zostaliście oszukani i o czym rozmawialiście między sobą? Początkowo w Nowosybirsku powiedziano nam, że będziemy zaangażowani w obronę terytorialną, to jest ochronę niektórych obiektów o znaczeniu państwowym. To znaczy, niektóre fabryki, szkoły, przedszkola, innymi słowy, pokojowe obiekty cywilne. Więc zostałeś oszukany. Tak, Czy widziałeś jakichś zabitych lub rannych? tutaj? Tutaj. Tak. Dużo. Wystarczająco. W liczbach. Widziałem 10, a w konsekwencji rannych było jeszcze więcej. Tak, widziałem około 10 zabitych. Byli wśród nich niedawno zabici i zwłoki naszych żołnierzy, którzy mieli około 6 miesięcy. Ciało leży tam od 6 miesięcy? Tak, zwłoki. Kiedy zostałem wzięty do niewoli i przeprowadzony przez wasze pozycje, zobaczyłem zwłoki naszego żołnierza. Głośniej, proszę. Zobaczyłem już poczerniałe zwłoki naszego żołnierza i powiedziano mi, oto twój człowiek, żołnierz, którego wciąż nie mogą zabrać. Ale ten Iwan, jak on się nazywał? Powiedział mi, że byli na pozycjach przez 5 dni. Byłeś z nim na tych pozycjach? Tak, Widziałeś ciało?
Wyjaśnij mi, jak to działa. Dlaczego, gdy przybyłeś na miejsce, leżały tam zwłoki, a gdy opuściłeś to miejsce 5 dni później, zwłoki nadal tam leżały? Nie wiem. To oburzające. Tak, to nie tak. Nie, ale chodziłeś wokół zwłok. Zakładam, że nadepnąłeś na nie. To dlaczego go nie zabrałeś? To był twój wspólnik. Powinieneś był przynajmniej zasalutować. Jest dobrym okupantem, bo nie żyje. Przeszkadzało ci, że wokół leżały rozkładające się zwłoki? Co się dzieje w twoim kraju? To zbyt skomplikowane pytanie. Mamy wojnę. Kto ją rozpoczął i jakie są jej cele? Szczerze mówiąc, nie wiem w jakim celu, po co i dla kogo to było. Jeśli nas zaatakowaliście, mieliście jakiś cel. Wasi dowódcy powinni byli wam powiedzieć, jakie są wasze cele. Oni też są zmobilizowani. Co to za różnica, skoro mają innych dowódców? Na pewno jest wśród nich ktoś, kto jest unieruchomiony. Takich informacji nigdy nam nie udzielono, nawet gdy pytaliśmy i prosiliśmy. Co powiedzieli? Nic, nie znają samych siebie. O co pytałeś? Jak długo potrwa nasza mobilizacja? 6 miesięcy czy rok? Ale nikt nie miał takich informacji. Czy można wygrać w ten sposób? Biorąc pod uwagę sposób, w jaki przebiega nasza mobilizacja, oczywiście, że nie. Z 300 000 zmobilizowanych, zwerbowanych mężczyzn bezpośrednio w naszej kompanii, połowa była już początkowo niezdolna do pracy. Byli więc wśród nich tacy, którzy mieli 100% problemy zdrowotne. Gdyby przeszli badania lekarskie, odmówiono by im przyjęcia. Nie można siedzieć w okopie z taką wizją. Oczywiście, że nie. Jak on strzela. Co on widzi? Tak. Krótko mówiąc, dowódcy nic nie wiedzą i ty też nic nie wiesz, ponieważ dowódcy nic nie wiedzą. W ogóle nic nie wiemy. Ile razy zostałeś oszukany przez cały ten czas? Regularnie. Poleciałeś do mineralnych wód, ale dotarłeś do Rostowa, powiedziano ci, że będziesz w obronie terytorialnej, ale skończyłeś w okopie. Co jeszcze się stało? Nie odpowiedzieli na twoje pytania. Nigdy. W zasadzie nic nie wiedzieliśmy. Czy odmówiłeś wzięcia udziału w napadzie? Co zrobiłeś, gdy kazano ci szturmować? Nie do końca tak było, zebrano nas, nic nie wiedzieliśmy i powiedziano nam, że do szturmu idą pierwsza, druga i trzecia grupa i że idą tylko ludzie zmobilizowani. Oznacza to, że nie było z nami milicji ludowej z DNR, ani żadnych funkcjonariuszy. Jaki rodzaj ataku może mieć miejsce, gdy nie jesteśmy wyszkoleni, nie jesteśmy profesjonalistami, nie jesteśmy aktywną armią, nie jesteśmy wykonawcami ani nawet wolontariuszami? A oni po prostu odpowiedzieli, że mamy jedyną opcję, aby stąd wyjechać, przez pierwszą sławiańską brygadę DNR, będąc zabitymi lub rannymi. Interesujące sformułowanie. Była to jedyna opcja, a w przypadku odmowy udania się do szturmu lub okopu, brygada o nazwie Storm. Tak. Przyjdą i cię złapią. Batalion karny. Tak. Mają oddział zaporowy. Oddział byłych skazańców i tym podobnych. I szturmują. Tak czy inaczej. Zebrali nas, 40 ludzi, i powiedzieli nam, że jeśli odmówimy, zostaniemy podzieleni na różne oddziały po 2 lub 3 ludzi i wysłani do szturmu. Czy ci się to podoba, czy nie? Szturm na jednostkę Storm. Tak. Tak. Byliśmy onieśmieleni przez grupę Wagner. Co powiedzieli? Wagnerzy przyjdą i cię zabiorą, potrzebują więcej ludzi.
Nikt nigdy nam tego nie powiedział. Był to ostatni dzień przed wysłaniem nas na pozycję. To znaczy, za odmowę zostałbyś wysłany do Wagner. Przedstawiciel Wagner Group przyjedzie i nas odbierze. Czy ktoś przyszedł? Nie było czegoś takiego. Nie było czegoś takiego. Gdzie mieszkałeś przez cały ten czas? Na obrzeżach Doniecka. A w Opytny? W Opytny nie było gdzie mieszkać, byliśmy w piwnicy. A czy przed Opytny i tymi stanowiskami strzeleckimi byłeś w Orekhowo, Aleksandrowka, Grekkowo. Gdzie tam mieszkałeś? Były tam puste domy, w których rozbiliśmy obóz. Kto ci na to pozwolił? Byli tacy, którzy opiekowali się domami zamiast właścicieli, znajomi właścicieli i ktoś, kto wyjechał i w konsekwencji porzucił swój dom. Wchodziłeś do domów i tam mieszkałeś. Tak, mieszkaliśmy tam za zgodą niektórych sąsiadów i szefa administracji. Więc przyznajesz się do bycia szabrownikiem. Zrobiliśmy to za ich pozwoleniem i zgodą. Wezmę broń i poproszę cię o zrobienie 1000 przysiadów. Nie mieliśmy żadnej broni. Jaka jest różnica? Gdzie powinna mieszkać armia? W barakach według lokalizacji. W namiotach, a nie na cudzej własności cywilnej. Czy się zgadzasz? Tak, oczywiście. Dlatego jesteś szabrownikiem. Prawdopodobnie niecelowo. Jak odmówić człowiekowi z bronią lub wojskowemu okupantowi? To tak, jakby podczas II wojny światowej przyszedł Niemiec, porozmawiamy o tym później i powiedział, będę tu mieszkał. Oczywiście będzie miał gdzie mieszkać. Dlaczego? Ponieważ ludzie chcą żyć. To zrozumiałe. Kiedy idziesz do kogoś i pytasz spokojną osobę, masz sąsiedni dom, który jest pusty, czy mogę tam zamieszkać? Powiedz mi, jakie opcje ma ta osoba? Nie ma żadnych opcji. Bez opcji, oczywiście, że możesz. Chodziło mi o to, że człowiek nie może odmówić. Naturalnie, więc mówi, tak, oczywiście. Nazywa się słowo mocy, czyli sytuacja, w której nie możesz uzyskać negatywnej odpowiedzi, ponieważ nie możesz. Czy zapłaciłeś pieniądze? Tak, za energię elektryczną. Historia została potwierdzona. O co jeszcze miałem zapytać? To, że jesteś szabrownikiem, jest zrozumiałe, ale czy zgadzasz się, że jesteś okupantem? Czyż nie? Niczego nie zajmuję. Jak nazywali się żołnierze nazistowskich Niemiec? Nazywano ich faszystami. Tak, nazywano ich faszystami i okupantami. Naziści i faszyści. Najemcy. Najemcy. Dlaczego zostali tak nazwani? Ponieważ zaatakowali. Tak, Zajęli terytorium. zgadza się. Byłeś w naszej ukraińskiej wiosce, mieszkałeś w naszej ukraińskiej chacie. Dlaczego nie można do was zastosować określenia okupant? Jesteś w niezależnym kraju z bronią. Nie mówię, że się nie zgadzam. Udowodnij, że nie jesteś okupantem. Nie zamierzam tego udowadniać, nie wiem jak. To nie ma sensu. Dlaczego nie? Dlaczego nie ma sensu tego udowadniać? Spróbuj to udowodnić. Są ludzie, którzy rozmawiają ze mną przez 2 godziny, kłócą się i udowadniają to rozmowa. Jaki jest sens takiego argumentu? Interesuje mnie, jak to udowodnisz, po czym przeproszę. Nie, nie zamierzam niczego udowadniać, bo nie widzę, co miałbym udowadniać. Jakby to powiedzieć, nie uważam się za okupanta. Zostałem tu wysłany, nie trafiłem tu z własnego wyboru. Jeśli ktoś jest zmuszony zrobić coś wbrew swojej woli, jak można nazwać taką osobę? Nazywamy to niezastosowaniem się do rozkazu.
Nie, jest na to inne słowo, niewolnik. Jest to osoba, która jest zmuszana do robienia czegoś, czego nie chce robić, a w twoim przypadku jest również systematycznie oszukiwana. Czy mogę użyć tego słowa? Niewolnik? Tak. Jest król. Właściciel niewolników, który zdecydował, że wszyscy pójdą na wojnę. Zabrał was wszystkich nieprzygotowanych, chorych, kulawych i rzucił do obcego kraju. Czy gdzieś się mylę? Zgadza się. Udowodnij, że się myli. Chciałeś walczyć? Nie, Co by ci zrobiono, gdybyś nie poszedł na wojnę? nie wiem. Więzienie, prawda? Tak, pokazano nam filmy o tych, którzy odmówili wzięcia broni w Rosji. Zostali aresztowani i zabrani. W związku z tym prawdą jest, że jesteś niewolnikiem wykonującym polecenia pana niewolników. Nie jesteś tu z wyboru. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak leci? W porządku. Okej, nazywam się Dmytro. Jestem dziennikarzem z Ukrainy. Twój mąż jest w niewoli. Jest obok mnie. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, potrzebuję twojej zgody na nagranie tej rozmowy. Gdzie zostanie opublikowany ten film? Film zostanie opublikowany na YouTube. Zgadzam się. Nie mówisz, gdzie jesteś ani kto jest z tobą. Cześć. Hej, kochanie, jak się masz? W porządku. Wszystko w porządku. Tak, nic mi nie jest, żyję i mam się dobrze. Kochanie, byłaś w biurze rekrutacyjnym? Tak, już po wszystkim. Co robiłeś? Co robiłeś? Że jesteś w niewoli. W porządku. Powiedz mi, jakie są twoje warunki? Wszystko jest w porządku, jesteśmy karmieni, jest toaleta i prysznic, odpowiednio, wszystko jest dobre pod tym względem. Tak, nastawienie też jest dobre. Dobre nastawienie? W porządku, kochanie. Jak się macie? Nieźle. Martwimy się. W porządku, wkrótce się wymienimy i wrócimy do domu. Czekamy na ciebie w domu. Moja córka też bardzo się martwi. Ucałuj ją ode mnie i powiedz, że wszystko w porządku. Ona też cię całuje, pozdrawia. Jak radzą sobie moi rodzice? Jak? Trzymamy się, ciągle do mnie przychodzą. Nic mi nie jest. Nic mi nie jest. Nie dałeś nikomu niczego, o co cię prosiłem? O czym ty mówisz? Pieniądze. Pieniądze? Tak. Szukaliśmy i szukaliśmy, ale nic nie znaleźliśmy. Rozumiem. Jesteś jedyną osobą zarabiającą pieniądze w rodzinie. Wróciłeś z Krasnojarska prosto do domu? Jak tylko się dowiedziałem, natychmiast porzuciłem wszystkie swoje problemy, szpitale i pojechałem. Skończyłeś? Co? Skończyłeś? Co? W szpitalach. Nie, rzuciłem wszystko, kupiłem pierwszy bilet, jaki znalazłem i pojechałem. Powinieneś był to skończyć. W takiej sytuacji nie mogłem zrobić nic innego. Dobra, później. Teraz najważniejsze jest, abyś wrócił do domu. Zadzwoń do Dimy i Iriny, powiedz im, że wszystko jest w porządku, żeby się nie martwili. Co? Co? Zadzwonię do Krystyny i Irini, powiem im, że nic ci nie jest. Siostry w Nowosybirsku też muszą się martwić.
Dobra, zadzwonię do wszystkich i powiem, że wszystko w porządku. Kochamy cię, Ja też cię kocham. moje maleństwo. Jest tam ciepło czy nie? Че, тепло-то нет еще? Nawet nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Pogoda jest dziwna, to i tamto. Wczoraj było zimno, dziś jest mniej więcej ciepło. Ну все уже идет. Okej, kochanie, w takim razie nic mi nie jest. Mam pytanie. Chwileczkę, Dimitri chce porozmawiać. Mogę zapalić? Tak, trochę później. Palenie jest szkodliwe dla zdrowia. Co ci mówią? Kiedy wojna się skończy? Nie wiem, nic nie wiemy. Мы ничего не знаем. Co na to twój król? Ваш царь говорит. W telewizji każdy dzień to wygrana? Каждый день. Szczerze mówiąc, w ogóle nie oglądam telewizji ani niczego związanego z tą sytuacją. Jaka sytuacja? Co? Że mój mąż jest więźniem. W ogóle nie oglądam telewizji. Twój mąż miał szczęście, a wcześniej oglądałaś telewizję. Wiadomości? Tak. Да. Szczerze mówiąc, nie. Честно, нет. Czy nie wie pan, że jesteśmy w stanie wojny i że jest już 150 000 takich ludzi? Czy wiesz, ile osób zginęło? Nie. Конкретно нет. Bo tego nie mówią, ale mamy biuletyn wojskowy. Powiedz mi, ilu zabitych do tej pory? Rosjanie? Tak, 170 000. tak. Słyszałeś to? 170. 170 000. To bardzo dużo. Много. Chcesz wiedzieć, dlaczego 170 000 zgonów jest bliskie prawdy? 170 тысяч. Twój Konaszenkow mówił o 6 000, a ja ci teraz powiem. Nawet się śmieje, bo widział więcej ciał. А, Przy okazji opowiedział, jak siedzieli w okopie przez 5 dni. Kiedy przyszli do okopu, były tam zwłoki, a kiedy wyszli, zwłoki nadal tam leżały. Nie zbierają nawet martwych ciał. To prawda, prawda? Nie zbiera się nawet własnych zwłok. Przyjechali na pozycję, a tam leżały zwłoki. Zostali tam przez 5 dni i odjechali, a zwłoki nadal tam leżały. To dla was normalne. Nie porzucacie swoich. To straszne. Zdradzę więc mały sekret na temat zamordowanych. Jeśli masz czas, możesz podzielić się tą informacją z sąsiadami. Поделитесь. 21 września, kiedy wasz car, jeśli jesteś zainteresowany i masz chwilę, kiedy, Tak, oczywiście. kiedy wasz król ogłosił częściową mobilizację, liczba zabitych wynosiła około 80 000. 80 тысяч. Co to oznacza? Kiedy zginie 80 000 ludzi, ilu zostanie rannych? 3 razy więcej. Co otrzymamy, gdy pomnożymy 80 przez 3? Dużo. 240 000. Tak. Plus 80 zabitych, to ponad 350, ale zaokrąglimy to do 300 000. Tylu ludzi zwerbowali. И набрали. Ponieważ na początku tak zwanej operacji specjalnej miałeś 1 000 000 ludzi w swojej armii kontraktowej. У вас армия была 1 000 000 человек. Kiedy wkroczyliście 24 lutego, w 6 kierunkach zaangażowanych było 180 000 żołnierzy, ale już się wyczerpali. Nasi już ich zabili lub ranili. Musieli więc zatrudnić dokładnie tyle osób, ile wydali. Czy jest jakaś logika w tym, co mówię? Потрачено. В моих словах есть логика какая-то? To prosta matematyka i proste logiczne rozumowanie. Dlaczego 300, a nie 100 000? Opowiedział też o przyjacielu z Irkucka, który ma wzrok -1,7. Это с ним воюет с Иркутска. Iwan? Iwan, jego wzrok to -1,7, nie może przeczytać, co jest napisane na mojej kurtce z odległości 2 metrów. Naprawdę? Dobry żołnierz sił specjalnych, co? Tak, a dzisiaj twój car wpadł na pomysł wysyłania elektronicznych wezwań za pośrednictwem twoich służb rządowych, wiesz?
A nowa mobilizacja. Słyszałem. Tak, nowa mobilizacja 400 000 ludzi. Ponieważ te kończą się, nie są nieskończone. Twój król zabił już 500 000 własnych ludzi. Ваших. To straszne. To tylko logika i raporty wojskowe. Сводки. Odkrywaj i czytaj prawdę w internecie, na Telegramie. Угу. I na tym, nie wiem, sam zdecyduj, na której nucie kończymy, większej czy mniejszej. Мы с вами закончим. Co to za nuta? Dokończymy to. Pożegnanie. До свидания, скажите. Pa, kochanie, kocham cię. Pa, kochanie, wszyscy cię kochamy i czekamy na ciebie. Ja też cię kocham. Miał szczęście, że to nie on leżał w okopie przez 5 dni. Powiedział też, to ty powiedziałeś, że widziałeś rozkładające się zwłoki swoich żołnierzy. Kiedy cię prowadzą, obejrzyj wywiad, ściągnij go z amerykańskiego YouTube'a i zanieś do jednostki wojskowej, bo tam na pewno figuruje jako zaginiony w akcji. I musisz otrzymać zaświadczenie, że jest jeńcem wojennym. Военно-пленный. Musisz otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że jestem jeńcem wojennym i... Ponieważ będą zwlekać do ostatniej chwili i nie umieszczą go na listach jeńców wojennych. Списки военнопленных. Nie jest to korzystne. Do ostatniej chwili będzie zgłaszany jako zaginiony lub coś w tym rodzaju. Или еще какой-то там. Mamy tutaj innego więźnia, który zadzwonił do domu, a jego żona powiedziała mu, że niedawno była w jednostce wojskowej i powiedziano jej, że po prostu nie ma z nim kontaktu, że żyje i siedzi gdzieś w okopie, chociaż w rzeczywistości jest więźniem od 3 miesięcy. To straszne. Nie. Не ужас. Czy nie było żadnych informacji? Информации не было, что ли? Siedzi w okopie, nie ma łączności, ale jest jeńcem wojennym od 3 miesięcy. Do widzenia. Jesteś szczęśliwy? Tak, jak najbardziej. Czy mogę dostać numer na kartce papieru? Tak. Nie jestem dobry w zapamiętywaniu liczb. Tak, w porządku. Rozmawialiśmy o tym, rozmawialiśmy o tamtym, ale scenariusz, jak zawsze, nie wypalił. Лоханулись. Tradycyjnie. Masz przyjaciół? Tak, W Irkuckiej Republice Ludowej. Иркутской Народной Республики. tak. W Republice? W regionie Irkucka. Nie, wkrótce będzie to Republika Ludowa Irkucka. Nasi żołnierze nad tym pracują. Porozmawiaj ze znajomymi, czy powinieneś tu iść, co ze sobą zabrać. Niech przyjdą do twojego domu i wezmą karty. Nie, nie chcę, żeby ktokolwiek z moich znajomych tu był, więc nie mam takiej potrzeby. Nie było takiej нужdy. Nie ma po co tu przychodzić, nie ma tu nic do roboty. To nie jest wojna, o której wszyscy mówią. Все говорят. W związku z tym chcę, aby zakończyło się to pokojem, to nie jest wojna. Это не война. Więc co to jest? To okropne. Dlaczego? Horror wojny, że tak powiem. To straszna wojna. Zrozumiałem, dzięki za rozmowę.